Pan nam podpowiedział z recepcji, żeby tutaj kupić to sfermentowane mięso rekina. Powiedział tak, będziesz wymiotował, to jest tak okropne, nie kupuj tego. Ja mówię, no właśnie dlatego kupiłem, żeby spróbować. Witajcie w trzecim odcinku naszej islandzkiej przygody. Dziś ponownie wyruszamy w podróż przez dzikie i nieokiełznane zakątki tej wyjątkowej wyspy. Będzie sporo wiatru we włosach, szumu fal i potęgi natury, która robi wrażenie na każdym kroku. Zapraszam na kolejną dawkę widoków, które na długo zostaną w pamięci. O kurde, chcesz spróbować? Nie. Ło. Siemanko, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Islandii, jest to już w sumie trzeci odcinek. Dzisiaj tak, no, właśnie mieliśmy być na gejzerach, widzę go przed sobą, ale tak leje, że nawet mi się nie chce wysiadać. Przed nami tutaj te gejzery. Słowo gejzer właśnie pochodzi z islandzkiego języka. Dobra, kolejne miejsce, gdzie jedziemy, to Broarfoss. I tak, opcje tutaj macie dwie. To jest w ogóle taka piękna niebieska woda w tym wodospadzie. Dzisiaj jest, jak jest, to nie wiadomo czy będzie, ale ogólnie jest. I opcje macie dwie. Macie parking darmowy koło rzeki, ale musicie 600 metrów podejść sobie. Lub macie tutaj płatny i zaraz wam dam znać, ile kosztował. 2 dni bez deszczu już wystarczy, co nie? To zaraz pada jak za wszystkie 3 dni. Ale to nic, nie przeszkodzi nam to w realizacji naszych islandzkich planów. No dobra, trochę przeszkodzi. Ale tylko trochę. Ale jak bardzo lubisz deszcz? Wiesz co, nawet nie chodzi o deszcz, ale o to połączenie zimno, wiatr i deszcz to jest po prostu zabójcze kombo. Coś o tym wiem. Ma farta. O, ty, jaka niebieska ta woda. Ale czad. Co ona taka niebieska, ty? Okej, to jest fajne. Warto było? Warto. Dobrze, że jest tutaj z parkingu, a nie z tamtego szlaku. Ale jak to działa, że ona taka niebieska jest? I tutaj, i tam widać jak się zaczyna ten wodospad. I tutaj dalej. Dobra. To jest naprawdę jakiegoś rodzaju cud natury. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego takie chmury na Islandii. Wszystko wiadomo. Mają specjalne maszyny do tego. Dobra, dzisiaj będziemy próbować też trochę smaków Islandii. I co jemy? Jedyny smak, jaki mogę spróbować z takich islandzkich smaków, to jest skyr. Skyr? Ale skyr akurat nie wiesz co to skyr. Po polsku? No skyr, no taki serek, no nie mów, że nigdy nie jadłeś skyra. Jadłem przed chwilą. Skyr to jest serek taki islandzki, typu islandzkiego, bardzo dobra. Alicja sobie zażartowała, bo powiedziała, że jej marzeniem jest spróbować sfermentowanego mięsa z rekina. Na pewno. Znacie jest mnie już taki- trochę i wiecie, że... Taki przysmak tutaj na Islandii. Właśnie dzisiaj o 17 jedziemy do restauracji, gdzie to podają. Także fajnie, że chcesz. Fajnie, że się odważyłaś. Nie. Ja zjadłem skyra, ty zjadłeś rekina. Świetny pomysł. Naprawdę mega szanuję. Słuchajcie, jak to się wydarzy, to
znaczy, że coś złego się dzieje. On mnie jakoś zmusił i od razu dzwońcie na 997. Nie martwcie się. Ona tak sobie żartuje, a z chęcią spróbuje, tak samo jak kiedyś spróbowała duriana. Była zachwycona tym smakiem. Właśnie dlatego już nigdy nie próbuję nic, co on mi daje. Pierwszy kęs się troszkę zwrócił, ale to dlatego, że podejście było złe. Pewnie z rekinem by było to samo, a później by się zajadała. Ja duriana na przykład lubię, tylko musi być... I to jest na YouTubie w ogóle. Nienawidzę cię za to. Ala, nic nie będzie, Ala. Musi być świeży, bo taki twardy. Wtedy durian jest dobry, bo jak ktoś kupuje tego zapakowanego w folię, on już jest taki troszkę zgniły, śmierdzi skarpetkami i smakuje jak zgadnijcie, zgniła którego cebula. mi dał Piotrek. Przyjechaliśmy do miejscowości Hella właśnie na American Bus Cafe. Nie myślę, że to było w planach naszych, tylko po prostu pada. Jak to się otwiera? Ale fajnie zrobione. Ciekawy pomysł na biznes. Dobra, ze względu na to, że musimy się wykąpać, zjeść obiad normalny, stwierdziliśmy, że zatrzymamy się w kempingu dzisiaj normalnie. Zaraz zobaczymy, co tu mają. Dobra, jestem właśnie w sklepie. Pan nam podpowiedział z recepcji, żeby tutaj kupić to sfermentowane mięso rekina. Powiedział tak, będziesz wymiotował, to jest tak okropne, nie kupuj tego. Ja mówię, no właśnie dlatego kupiłem, żeby spróbować. Chcę tu jeszcze innych ciekawych spróbować rzeczy. On mi poleca na przykład mięso z wieloryba, że można ich w restauracji dostać. Także zobaczymy, co tu jeszcze mają. Ala wzięła, zaczęła już robić obiad, spaghetti, mięso, 40 zł chyba. Dobra, Aluś, oficjalnie chciałem Ci na filmie przekazać, żebyś sobie spróbowała. Chyba takiej opcji mam. To ładnie to wygląda, popatrz, takie białe mięsko ładne. No wspaniale. Chcesz teraz, czy po obiedzie? Nie chcę. Dawaj, Trzeba mi zwrócić obiad. Dawaj, ja próbuję właśnie przed obiadem, żeby nie zwrócić. Moi drodzy, tak jak Wam mówiłem, spróbuję potrawy, która tutaj jest bardzo nieciekawa. Jest to sfermentowane mięso rekina, nazywa się hakar. Podobno smród jest taki, że po samym powąchaniu już się żyga, a co dopiero po spróbowaniu. Mięso fermentuje od 6 do 12 tygodni, następnie jest suszone na powietrzu, a dlatego trzeba je fermentować i suszyć, ze względu na to, że mięso normalnie grenlandzkiego rekina jest nie do zjedzenia, ponieważ ma dużo toksyn. Także spróbuję teraz to, jak smakuje. Pan jak się dowiedział, że to będę próbował, to się ze mnie śmiał. 50 gramów tego kosztowało 40 zł około. Podobno śmierdzi tak amoniakiem i tak dalej. Dobra, próba. O kurde, chcesz spróbować? Nie. Ło! O, mnie aż wziął. Fu, jak się Jezu, ja stąd to czuję, weź. Straszne to jest. Nie, za duży kawałek. I to śmierdzi strasznie. Ale jajem brali. To nie jajem, to zgnilizną taką. To nie jajem w ogóle. To jest jak... Amoniak typowy, taki Nie, no z dla mnie... jajkiem zmieszany. Tak? Nie, dla mnie to po prostu zgnilizna jakaś, no. No dobra, spróbuję. Smacznego. Kuła. To smak w buzi. Już musiał to na przyspieszeniu, znaczy na spowolnieniu zobaczyć. Ej, to tak śmierdzi, że ty to zamknąłeś, to leży jeden kawałeczek i to dalej śmierdzi. Nie spróbuję. Ale na pierwsze. Nie polecam. Książulo, kozaku, zapraszam, spróbuj sobie sfermentowanego rekina. Fuj, nie, nie dobrze. Fuj, śmierdzi.
tak smród tego się tu tak unosi. Normalnie taka chmura jakby była. Ale powiem wam, że mi się niedobrze. Ja naprawdę jestem odporny na jedzenie różnych rzeczy, a tu mi się tak niedobrze zrobiło, że szok. Dalej mnie naciąga trochę. Powiem wam jeszcze, co mają ciekawe. Nie no, śmierdzi tam tak, że się nie da wytrzymać po prostu. Zapach tego to jest tak, amoniak, zgniłe mięso, stęchlizna. Wielu turystów wymiotuje na sam zapach. Nie dziwię się. No i mięso właśnie musi być, bo jest toksyczne bardzo na surowo. Przynajmniej dobrze teraz wypadnie mój obiad przy tym Fuj, jedzeniu. ale ja to czuję na języku, ten smród z buzi normalnie tego i fuj. Wiecie, co tu jeszcze jest ciekawego? Głowa owcza cała, gotują głowę owczą i wyjadają po prostu wszystko z niej. Czyli oczy, język, policzki i tak dalej. Kaszanka to jest normalka. O, chrustspungar. Marynowane jaja, jądra, baranie. A to też mówił. No, mówił ten chłopak tam, żeśmy spróbowali tego. Później jeszcze jakieś konserwowane krewetki. Jakaś czarna śmierć, czyli wódka z dodatkiem kminku. Fuj, nie cierpię kminku, to dla mnie by była na pewno śmierć. No dziwne rzeczy tutaj zajadają, ja to jednak zdecydowanie wolę spaghetti. Ale Piotr kupił nam pół kilo mięsa, mamy pół litra sosu i jeszcze makaron. A nie możemy tego wziąć na wynos. Może będzie jakiś wędrowiec głodny, którego będzie można... Te buzi? Nie, już wszyscy dzień się nie całujemy teraz. Fuj, ja to czuję na języku normalnie, ten smród tego zgniłego takiego jaja, tego amoniaku i tego zgniłego mięsa. Idealnie przed obiadem. Dobrze, że to zjadłem przy śniadanie, połowę wyżygał ten obiad. A tak to nie było co. Szef kuchni. No. Co lepsze niż rekin? Nie no, takie podobne do rekina trochę smaku i zapachu. Nie no, pachnie jak rekin. Trochę mniej obrzydliwe. Ale serio, spodziewałem się, że dam radę to zjeść. Może jak to dają w restauracji, jakoś tak wiecie już, że już tak nie śmierdzi i tak dalej. Ale tutaj w tym pudełku to fermentowało jeszcze bardziej. Co to je w ogóle? I ten smród, oni normalnie nie jedzą tego już na co dzień. To była tradycja po prostu, że kiedyś jak nie było jedzenia, a że normalnego rekina nie mogli jeść, bo miał za dużo toksyn, to musieli coś wymyślić. Zaczęli go fermentować i suszyć i wtedy on stracił te toksyny. Ale straszne to było. Ale Jądra byś spróbowała? Byka? Barana? Nie. Serio? Chcesz więcej? Patrzcie, tutaj kolejny piękny wodospad. Patrzcie, jak ktoś sobie mieszka. Idę teraz zobaczyć ciekawą miejscówkę. Jak się przejdzie tutaj przez płot? Na drugą stronę? Bardzo mądre. Kurde, nie wziąłem mikrofonów, które będzie wiało, sorry. O kurde, ale tu płoto jest. Co to jest? Aha, to jest kiedyś pokazane, jak kiedyś ludzie mieszkali chyba. Coś było napisane, że gdzieś chyba X czy XII wiek. Tu trochę jaskini. Trochę wybudowane, trochę jaskini. No, to było na tyle. Parking pod wodospadem. Tysiaka, czyli 30 zł. Możecie zobaczyć, tak się nazywa ten wodospad. Ale to jest niesamowite. W planach mam iść tam dookoła, ale jak widzę, patrzcie, ci ludzie są cali mokrzy, calutcy, a oni mają wszystko wodoodporne, a ja wszystko wodonieodporne. Dobra, o fuj, znowu mi wrócił smak zgnitego rekina, ale to było okropne. Uwierzcie mi, że wiele rzeczy zjadłem niedobrych, to wygrało. Zdecydowanie to było najgorsze ze wszystkiego. O, ale już tu wali woda. Ale to jest moc.
Jestem już cały mokry. Mój plan się nie udał, żeby nie zmoknąć. Ale dlatego warto. Ale wali ta woda. Ja stwierdziłem, że jak już jestem i tak cały mokry, to idę dalej. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałem. Ale czad. Nigdy nie zdarzyło mi się być za wodospadem. Ale czad! O! Ale czad! Dobra, już mi wystarczy. Ale było czadowo, serio. Kto z Was miał okazję zmoknąć za wodospadem? Czujecie? Nie, no to chyba by zabiło. To jest chyba taka moc, żeby pewnie zabiło, ale no fajna sprawa. Dobra, wszyscy idą naokoło, ale ja nie idę, bo już i tak jestem dość mokry, a jakbym tam poszedł, to była tragedia. Także mi wystarczy. Jestem w pełni usatysfakcjonowany, że to zobaczyłem. Oni jeszcze nie wiedzą, co ich tam czeka, ale oni wszyscy mają nieprzemakalne kurtki. A ja bluza podróżownika, a jak? Kto by się tam martwił? Ala, zostaw te komary. Ej, czemu one ciągle Pa, są nade mną? pa to. Kojarzycie z bajek taką chmurę, która jest nad jakimiś smutnymi postaciami? Ej, one naprawdę są... Dobra, zrobimy 5 kroków. Lecą to. Ty, one myślą, że ty jesteś ich matką. Wyglądasz jak komar trochę. Nie, są Są, dalej. cały Ej, czas. O co chodzi? Jakiś kolor? Jakiś zapach? Smród? Nie wiem, Smród. o co chodzi. Chyba tak. Do smrodu lecą komary. Patrzcie teraz to. Tu jest taka miejscówka, że żeby dojść tam pod wodospad, to trzeba przejść wodą. Ale to mocno. To jest przepiękne. No. Dobra, znaleźliśmy jeszcze jakieś inne przejście. Może tu da rady coś ogarnąć. Nie. Tu nic nie ma. Aha. Chyba, że to jest jakiś teleport. A my o nim nie wiemy. Ty, to jest portal, właśnie, ty. Czemu oni wszyscy zeszli? No właśnie, i nikt nie wrócił. To jest podejrzane. To jest nawet bardzo podejrzane. Bo to za bez sensu przejście tu jest. Nie wiem. A czemu tu jest w ogóle... To jest ścieżka. Jest ścieżka zrobiona donikąd. No, totalnie donikąd. Dobra, przyjechałem teraz na Black Beach. Bardzo znaną czarną plażę.
Podobno sporo osób tutaj zginęło. Zabrały falę. Ostatnio nawet jakieś dziecko. Widzicie, są takie ostrzeżenia tutaj. Dzisiaj są akurat średniej wielkości. Ale to wygląda. No ciekawe miejsce, naprawdę. I to jest mocna akcja. Pamiętacie, jak ostatnio w odcinku mówiłem, że nigdy wcześniej w życiu nie widziałem... Znaczy w odcinku... czekajcie, to był w Azerbejdżanie? Nie w Azerbejdżanie. W Armenii. Albo w Gruzji? Nie, w Armenii. W Armenii. To były właśnie góry zrobione z tak jakby słupów. I tu jest to samo. Drugi raz w życiu to widzę dopiero. Ale to ciekawie wygląda. Fajne to jest. Ale to jest piękne miejsce. Niezły widok, niezły, naprawdę. Są tu te ptaszki takie, ale bardzo daleko i niestety nie będzie widać ich dokładnie. Na Islandii żyją maskonury, urocze, kolorowe ptaki, które wyglądają trochę jak skrzyżowanie pingwina z papugą. Mają charakterystyczne, trójkolorowe dzioby i zabawny sposób chodzenia, przez co często nazywa się je klaunami mórz. Choć na lądzie poruszają się nieco niezdarnie, w wodzie są doskonałymi nurkami i potrafią łowić ryby z imponującą zwinnością. A te formacje skalne to naprawdę robią bardzo duże wrażenie. Patrzcie to, jak jest zrobione. Patrzcie w ogóle, to jest dziwny piasek. Wszystko takie kamyczki małe. Czarna plaża na Islandii, znana jako Reynisfjara, zachwyca swoim dramatycznym wulkanicznym piaskiem i potężnymi falami Atlantyku. Nad brzegiem wznoszą się bazaltowe kolumny, które wyglądają jak stworzone przez gigantów. To miejsce jest jednocześnie piękne i niebezpieczne. Silne prądy i fale potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Widok czarnego piasku, kontrastującego z białą pianą fal, tworzy krajobraz, którego nie da się zapomnieć. No i to miejsce, to cała i czarna plaża, było idealne podsumowanie dzisiejszego dnia. Ale tych ptaszków tu jest pełno. Islandia zaskakuje. Wiem, że to powtarzałem już wiele razy. Jeszcze wiele razy powtórzę, bo jestem zachwycony. Dawno nie miałem takiego kraju, gdzie po prostu codziennie było wow. Ale super. A tutaj tak jest. Byłem na to trochę przygotowany oczywiście, żeby nie było. I to, że Islandia jest ostatnim moim krajem w Europie, to też było celowe zagranie. Tak samo jak Polinezję francuską sobie zostawiam też już tak bardzo, bardzo prawie na koniec. No nie całkiem na koniec, ale prawie.
Mówiłem, że po Polinezji francuskiej ciężko czymś przebić. Dlatego nie chciałem tak od razu. Mogłem pojechać rzeczywiście bez problemu. Ale zobaczyć coś najpiękniejszego na świecie, no to lepiej już pod koniec. Dlatego ostatni mój kraj Europy to jest Islandia, ze względu na to, że wiem, że nie ma ładniejszego kraju w całej Europie niż właśnie ten kraj, ta wyspa. A jak ktoś z tych ludzi próbował tego rekina, bo poczułem ten zapach. Ale świry. Popatrzcie teraz to. Skogafos. Wodospad. Robi wrażenie. I to jest ten taki najbardziej znany na Islandii, tak? No Jeden z najbardziej znanych. w którym dzisiaj byliśmy, ten drugi, nie pamiętam na S, ale trudna nazwa. No i ten. To, co każdy mi mówił na temat Islandii, spełnia się w 110%. Nie ma ładniejszego kraju w Europie niż Islandia, na pewno, pod względem natury. Tutaj macie opcję jeszcze sobie pójść do góry, cyk, 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 cyk i tam na taki balkon, taki punkcik widokowy. Ale czy to ma sens? Zdecydowanie stąd wystarczająco ładnie to wygląda. Budzimy się rano, a tutaj szok. Miał bez chmurki. Powiem wam, że aż się budzia cieszę, jak widzę słońce od razu. Nie wiem, ile się to utrzyma, ale mniejsza z tym. Ważne, że jest. Zawsze to dobra energia z rana. Trzeba składać szybko, jechać, bo o 9 mamy być na lodowcu. Dobra, podjechaliśmy pod lodowiec. Siemanko, siemanko. Dzisiaj co będziemy robić dzisiaj? Dzisiaj wychodzimy na lodowiec Solheim Majökull i tam będziemy sobie po prostu spacerować, a Piotrek do tego będzie się wspinał. Dobra, jak ludzie Cię mogą znaleźć? Nazywamy się Pure Iceland Tours, zapraszamy na nasze strony internetowe, być może na Instagrama. Wczoraj mi pisał właśnie jeszcze jakiś Polak, że jak będę tutaj, że bardzo polecam właśnie Twoją. Naprawdę, teraz jak mi powiedziałeś Pure Iceland, to sobie przypomniałem to, no. Super, także zapraszamy, organizujemy wycieczki na lodowce, wspinanie i również wyjazdy w interior, w miejsca takie jak Torsmork i Landmannalaugar i po to też takie autko, także jest off-road, jest przekraczanie rzek, także zapraszamy. Świetnie. Zaczynajmy. Tu gdzieś tam widziałem jakieś przypadki, jak komuś, na przykład w Himalajach się wspinali, komuś rak odpada, bo coś mówi, ja pierwsze jak to było zamontowane, że rak odpadł, przecież to tak, to tak ciasno. Taki błąd popełnić, no. ale to też kwestia sprzętu, no nie? No. Czy sprawdzimy prawy, bo to czasami, znaczy tak, prawy, czasami się troszkę różnią i ruszamy. Sprzęcior gotowy i ruszamy. Ile się tutaj idzie najpierw? No, teraz mamy około 15 minut do samego podejścia pod lodowiec, bardzo fajne widoki po drodze. No i później zakładamy raki i już wychodzimy na lód. Także świetnie! Fajna teraz rozgrzewka. Fajna przygoda nas czeka. Dobrze, w takim razie jeszcze raz przypomnimy, że wychodzimy dzisiaj na lodowiec Solheim Majökull, który znajduje się właśnie tam. To jest jęzor lodowca, czwartego największego lodowca na Islandii, Myrdalsjökull. Jeśli chodzi o nazwy,
jeśli prosto przetłumaczyć na język polski, można byłoby powiedzieć, że to jest lodowiec świata słońca. Sol to jest słońce, Heima jest dom lub świat i Jokut to lodowiec, więc tak to można powiedzieć, albo dom słońca, lodowiec, to jest kwestia tłumaczenia. Myrdalsjökull, tak jak powiedziałem, to jest 4. największy lodowiec na Islandii i pod nim znajduje się jeden z najbardziej znanych wulkanów tutaj, Katla. Katla, bardzo niebezpieczny lodowiec, wulkan, który troszkę się spóźni i trochę już na niego czekamy, bo ostatnia erupcja była w 1918 roku, a średnio wybuchał co jakieś 50-60 lat, także może się to wydarzyć nawet dzisiaj, oby nie. Myrdalsjökull, czyli bagienny lodowiec. I to też możemy sobie zobaczyć przez to, ile mamy pyłu wulkanicznego na nim. Wszędzie mamy ruchome piaski, pod nim jest bardzo dużo tak naprawdę bagien, jak oni sobie to tutaj nazwali, więc lodowiec jest brudny niestety, ale ma to swój klimat. I jeśli chodzi o Sólheimajökull, tutaj mamy zdjęcia też i można sobie zobaczyć, w jakim tempie następuje topnienie. Tu jest zdjęcie z 1997 roku i tu jest zdjęcie z 2010, gdzie z tego punktu lodowca już praktycznie nie widać. Od początków pomiarów w 1930 roku lodowiec cofnął się o prawie 2000 metrów na stan w 2010 roku, więc teraz już pewnie więcej, bo rocznie cofa się o około 60 z długości, a 20 lub 30 z grubości. Więc ten lodowiec się topi bardzo. Ciekawostka, w 2023 średnia była na plus. Była bardzo ciężka zima, więc Myrdalsjökull powiększył swoją objętość, lecz to jest taka odstępstwo od reguły i raczej się to w przyszłości najbliższej nie wydarzy na pewno. W zimie robisz wyprawy normalnie też? Tak, tak. Jest jeszcze lepiej, bo lodowiec właśnie nabiera takiego niebieskawego koloru, właśnie odcieniu i jest wtedy naprawdę spektakularnie. Też większe są szczeliny, lepsze miejsca do wspinania, no ale dzisiaj też postaramy się coś fajnego znaleźć. Powiedz, czy trzeba być sprawnym bardzo, żeby na taką wycieczkę się udać? No, żeby wyjść na ogólnie lodowiec tutaj, trzeba być względnie sprawnym, tak powiem. Podejścia nie są duże, ale trzeba mieć taką zdolność poruszania się, no bo jednak zagrożenia są duże, aczkolwiek staramy się jak najbardziej omijać, więc myślę, że to jest taka aktywność, sam spacer po lodowcu to jest aktywność dla każdego. Świetne. Aczkolwiek wspinanie, no to już troszkę wymaga więcej siły. Dobra, zaczynajmy. No to zapraszamy dalej. Dobra, teraz musimy sobie kawałek dojść. Wejdziemy na lodowiec i ruszamy. Na początku będziemy trekking robić, później będziemy jeszcze robić wspinaczkę z czekanami po linach. Fajny poranek. Dobra, już jesteśmy na lodowcu, tu pod nami już jest lodowiec. Jest dużo pyłu, zakładamy raki i ruszamy. Dobra, no jak zakładamy raki, to zaczynamy od pięty. Musimy umieścić ją między tymi dwoma metalowymi punktami, więc zakładamy sobie piętę, wciskamy przód buta i w tym momencie możemy sobie zamknąć tutaj te plastiki, baskety i możemy przejść do wiązania. I też bardzo ważne jest, żeby się skupić na tym, aby ta taśma się nam nie plątała, więc na początku możemy ją sobie przeprostować od samego początku do końca. Jest popularna Gotowi. taktyka, bo troszkę nam tutaj często zawiewa. Jak będziemy poruszać się w rakach, to najważniejsze jest to, żeby po prostu sobie nie zahaczyć o drugi rak albo o spodnie, co może spowodować nasz upadek, więc
kroki robimy troszeczkę szersze, nie za szerokie, tylko po prostu troszeczkę szersze, żeby ewentualnie ominąć ten możliwość incydentu. Więc jak też chodzimy, staramy się wbić wszystkie nasze ostrza, które mamy tutaj na rakach, więc nie chodzimy na piętach, raczej nie na palcach. Zawsze staramy się wbić wszystkie nasze kolce i też trzymamy kierunek, więc jeśli podchodzimy do góry albo schodzimy w dół, nie wychodzimy bokiem, ani nie schodzimy bokiem, bo bardzo łatwo jest sobie zrobić coś z kostką. Więc jeśli schodzimy w dół, zawsze obniżamy troszeczkę środek ciężkości i po prostu sobie schodzimy w dół zgodnie z naszym kierunkiem. Także to chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy. Jeszcze pokażę Wam naczekanie. Jak go trzymamy, zawsze trzymajmy go sobie skierowanego tyłem. Aha, dobra. Nie do przodu, tylko właśnie do tyłu i wtedy może on nam posłużyć jako taki kijek do wsparcia przy jakichś podejściach. Jak zawsze GoPro w kasku wygląda to szok. Ja mam tak ogromną głowę, że rzadko kiedy w ogóle jakiś kask nam nie pasuje. Na drugą, możemy się zastanowić, jak to robić. To powiemy coś teraz o Katli, czyli naszym tutaj przyjacielu, który znajduje się pod lodowcem. Czyli wulkan. Czyli wulkan, o którym już wspominaliśmy wcześniej. Katla ostatni raz wybuchła w 1918 roku i dalej na nią czekamy, ale mamy 4 znaki erupcji, która może się wydarzyć w całkiem niedalekiej przyszłości. Pierwszą rzeczą są wstrząsy, więc ziemia się trzęsie mocno, jeśli katla się zabiera do wybuchu. Drugą rzeczą jest to, że komory magmowe wypełniają się lawą, więc grunt się unosi do góry, więc to widzą po prostu przez tam pomiary i różne GPS-y. Trzecią rzeczą jest większa ilość gazów, które wydobywają się tutaj z rzek i z różnych źródeł geotermalnych. Zaczyna się śmierdzieć siarką po prostu, tak? I też czuliśmy to dzisiaj wcześniej, więc te zapachy są bardziej intensywne, jest tego bardzo dużo, głównie w właśnie rzekach tych lodowcowych, a czwartą rzeką są zwierzątka, które uciekają, głównie ptaki, konie. Owce zaczynają zachowywać się dziwnie tutaj często. To czują wcześniej już po prostu, coś się dzieje. Ale ciekawe. Najstarsi farmerzy mówią, że moja najstarsza owca wróciła wcześniej i katla wybuchła, także to jest taki klasyczny ich tekst. Często się to nie zdarza, ale tutaj mamy takie właśnie 4 oznaki. No i też co się dzieje podczas tej erupcji, bo dzieje się dużo. I głównie przez to, że właśnie wulkan znajduje się pod lodowcem. Czyli pierwszą rzeczą jest to, że lawa, która wydobywa się podczas erupcji, spotyka się z lodem i przez emisję gazów, bardzo dużą różnicę temperatur, tworzą się wybuchy, które rozrywają lawę na strzępy wręcz i ten pył, bardzo drobny pył wulkaniczny potrafi unieść się nawet wyżej niż latają samoloty, dlatego też w 2010 roku, kiedy była erupcja wulkanu Eyjafjallajökull, ruch lotniczy został mocno utrudniony, a wręcz zatrzymany nawet w Europie. Ja kiedyś oglądałem katastrofy w przestworzach właśnie, jak jeszcze o tym nie wiedzieli wtedy i był taki jeden odcinek, gdzie wybuchnął wulkan i cały samolot miał wszystkie szyby porysowane, w ogóle nie mogli wylądowali na szczęście, ale że już prawie się rozbili, właśnie to przez wulkan było. Tak, no, że ten pył wulkaniczny tak wysoko poszedł, że oni nie wiedzieli w ogóle co się dzieje, co jest grane. Potrafi być znacznie wyżej nawet niż latają samoloty, no i to jest jednak tak naprawdę kamień, więc to jest wszystko ostre, bardzo twarde, więc potrafi wyrządzić bardzo duże szkody. Także pierwszą główną rzeczą są właśnie jest ten pył, który potrafi wyrządzić bardzo dużo szkód, a drugą tak naprawdę najpoważniejszą rzeczą jest lawa. Właśnie nie. Jest powódź. Bo lawa topi lód. I zaczyna płynąć wszystko. Cała woda, która wytapia się podczas erupcji, przedostaje się do niższych punktów lodowca, po czym rozrywa lód i zaczyna się potężna powódź lodowcowa, ilość wody, która tam jest nie do wyobrażenia, bo potrafi to być między 50 a 80 milionów galonów wody na sekundę. To w kubikach jest chyba nawet jeszcze więcej.
A w najgrubszym miejscu, ile metrów ma tutaj lód? W najgrubszym miejscu pokrywa lodowca Myrdalsjökull, ma około 700 metrów. 700 Tutaj metrów, na lodowcu, na Jęzorze lodowca Solheimajokul, czyli w zasadzie tutaj, gdzie stoimy, jest około 200 do 300 metrów, w zależności w którym miejscu. Pamiętasz, Ala, na Antarktydzie ile kilometrów było lodu? 7 kilometrów, tak? Lodu. Wow, Tak. wow. Zaraz będziemy pić wodę z lodowca. Czyli najbardziej czystą, można powiedzieć mineralną? No właśnie nie, bo bardzo mało tutaj jest. Aha, mało jest tego. Czyli to jest raczej czysta woda po prostu, tak? Wow, popatrzcie jak płynie rzeką, powiem wam, że strasznie widać jak to topnieje. Jakie ładne, zobacz. Ale to pięknie wygląda. To woda potrafi wyżłobić. Wszystko woda, wszystko wyżłobiła. Tutaj pamiętaj sobie, żeby ewentualnie się troszkę odbić. Dobra, właśnie się szykujemy już do wspinania. Wspinaczkę będziemy sobie robić. Ale zimno jest. Ale spokojnie, mnie cały czas pociesza to. Piotrek, tu jest ciepło. Na Grenlandii to będzie zimno. Uszy mi zamarzają. A mama mówiła, że wziąć czapkę to nie. Mądrzejszy i uszy odmarznięte. Teraz moja mama dzwoniła. Dobra, teraz sobie zrobimy szybki teścik, czy nasz system działa, więc ja sobie tutaj Ciebie wyciągnę troszeczkę bardziej. Dobra, ale spuszczam się normalnie, czy też schodzę na czekanach? Spuszczamy się, no. Okej. I teraz staraj się obciążyć system, tak żebyśmy sprawdzili, czy to wszystko funkcjonuje na ładnie. No i mamy, dobra, no to teraz co? Ja będę Cię opuszczał. Dobra. Na linię. Tutaj musisz w miarę swobodnie, ja staram Ci dać się też dobre tempo, żeby Cię nie szarpało, żebyś mógł sobie swobodnie schodzić na dół. I to jest pierwsza rzecz. Później musimy zacząć się wspinać. Jak będziemy się wspinać, to najważniejsza jest tutaj w tym wszystkim praca nóg. Już. Super. Także jeśli będziecie chcieli przyjść tutaj do nas na lodowiec, to zdecydowanie zapraszamy w godzinach albo mocno porannych, albo wieczornych. No bo zobaczcie teraz, ile tam mamy ludzi, więc Popatrzcie, co tam się teraz dzieje. staramy się zawsze unikać tłumów. Wszędzie są ludzie. Także zawsze staramy się ominąć i poranki. Rano wstaje, Pan Bóg daje.
Dobra, koniec trzeciej części z Islandii, No. ale to był dzień. W ogóle każdy dzień jest taki, że... Naprawdę. Ja bym tą atrakcję dodała do moich top w ogóle tutaj na Islandii. Świetne to było. Naprawdę. Bardzo, bardzo rewelacja. Przejście po tym lodowcu, super. No. Super sprawa. Polecamy bardzo, No. bo to była świetna Mega. atrakcja. Instagrama tam możecie wcześniej zobaczyć, na dole też zobaczycie. I jeszcze na sam koniec oczywiście polecam Wam kupić książkę. Ja też Preorderze. polecam. Będziecie bardzo zadowoleni, ponieważ Będziecie. myślę, że jest bardzo ciekawa. Pozdrawiamy i zostawcie subskrypcję, lecimy po 1 000 000 Tak i jest. to już niedługo.